Norwegia zabiera dzieci wszystkim. Nikt, nawet z takiej elity społecznej, nie jest bezpieczny przed systemem Barnevernet. Systemem Barnevernet, czyli systemem dobra dziecka. I żeby Państwu zobrazować, jak bardzo przerażający jest to system, to Jugendamt jest młodszym rodzeństwem Barnevernet. Jugendamt tworzony w Niemczech od lat 20., a najbardziej rozwijany w latach 30., wzorowano na systemie Barnevernet. Pokazywano Barnevernet, które powstało pod koniec XIX wieku jako wzorcowy system, w którym państwo opiekuje się rodziną. I co tu dużo mówić, Polska była na skraju wprowadzenia systemu Barnevernet na naszej ziemi. W 2010 roku. W 2010 roku polski rząd postanowił skopiować system Barnevernet w Polsce. I wie o tym bardzo niewiele osób, bo ten plan nie był ogłaszany publicznie. Ten plan był wdrażany faktycznie. Znowelizowano najpierw ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wprowadzono w tę ustawę możliwość zabierania dzieci bez wyroku sądu na podstawie decyzji trójki urzędników. Następnie znowelizowano ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka w ten sposób, żeby Rzecznik Praw Dziecka mógł wchodzić w postępowania sądowe, na przykład Rzecznikowi Praw Obywatelskich tego nie wolno, i następnie, żeby mógł powołać delegatury w każdym województwie. I ta sieć delegatur Rzecznika Praw Dziecka miała stać się polskim Barnevernet. On miał współpracować z opieką społeczną i stworzyć oddolnie takie mechanizmy. Oczywiście wszystko robiono za pieniądze norweskie. I tylko zupełnie na marginesie powiem, że w tych czasach, lata 13-14, byłem powołany do takiej rady konsultacyjnej w ówczesnym rządzie Donalda Tuska. Do takiej rady konsultacyjnej przy ministrze sprawiedliwości. I nas pytano o pomysły na reformę wymiaru sprawiedliwości. My mieliśmy mnóstwo dobrych pomysłów, jak zreformować wymiar sprawiedliwości. Następnie te wszystkie pomysły spisywano i my czekaliśmy, co oni z nimi zrobią. I w sposób dosyć szokująco otwarty powiedziano nam, że z tymi pomysłami polecą do Oslo i zapytają się, co mają wdrażać. Powiem szczerze, że kiedy to usłyszeliśmy, byliśmy w głębokim szoku i to bez względu na to, czy byliśmy tymi bardziej konserwatywnymi członkami tego zespołu, czy nie. No, ktokolwiek, kto ma jakiekolwiek poczucie suwerenności, dumy narodowej, na wieść o tym, że nasza krwawica, nasza praca na tym, jak zreformować wymiar sprawiedliwości, teraz zostanie położona na biurku urzędnika norweskiego i on powie, co ten polski rząd ma wdrażać, była absolutnie szokująca. Opuściliśmy ten zespół. Ale dlaczego tak było? Ano dlatego, że Norwegia dawała pieniądze w ramach funduszy norweskich na takie lub takie projekty reformy administracji publicznej. A polski rząd nie targował się, tylko mówił, co mamy zrobić, byście nam dali pieniądze. I jednym z takich projektów, które Norwegowie chcieli finansować, było wprowadzenie w Polsce systemu ochrony dzieci. I dlatego znowelizowano ten system, dlatego rozpoczęto szkolenia pracowników opieki społecznej, żeby w Polsce zaczął działać system taki jak Jugendamt albo Barnevernet. I pewnie Państwo pamiętacie, że lata 13-14 to jest eksplozja zabierania dzieci za biedę z powodu ubóstwa. Te sprawy, szczęśliwie Polacy są wrażliwi na to i zaczęły trafiać do mediów. Wprost pisał o tym bardzo dużo o tym pisały właściwie wszystkie tytuły prasy, tygodniki i dzienniki w Polsce. Do tego stopnia, że w 2015 roku, kiedy była kampania wyborcza, Prawo i Sprawiedliwość uczyniło z problemu zabierania dzieci z powodu ubóstwa jeden z głównych tematów. I kiedy było expose premier Beaty Szydło, ona mówiła, zakażemy zabieranie dzieci z powodu biedy. I nie poprzestała na expose, co też było pewną nowością w polskiej polityce. Natychmiast po tym expose był telefon do Instytutu Ordo Iuris, bo my już mieliśmy za sobą już kilkaset spraw przeciwko zabieraniu dzieci w Polsce. Przywracaliśmy te dzieci w procesach w Polsce już, nie tylko sprawy zagraniczne. I poproszono nas o przygotowanie ustaw, które zrealizują ten punkt z expose. I to był październik czy listopad 2015 roku, a już w styczniu przygotowane przez nas ustawy zostały podpisane przez prezydenta Dudy. Czyli tempo naprawdę ekspresowe. Znowelizowano wtedy kodeks postępowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wprowadzono pewne mechanizmy. One oczywiście nie wyeliminowały wszystkich patologii, ale wcześniej taka eskalująca liczba dzieci z roku na rok zabieranych w rodzinach ustabilizowała się, już nie rosła przez kolejne lata. My i tak każdego roku podejmujemy około 300 interwencji w takich sprawach w Polsce. I w każdej sprawie, gdzie podejmujemy interwencję, dzieci wracają do domu albo z tego domu nie są zabrane.
Czyli w każdej z tych spraw okazuje się, że ta interwencja ze strony państwa była niezasadna. Czyli tak mamy do czynienia z poważną skalą niesprawiedliwości. No bo takie dziecko nawet, jeżeli zostanie zabrane choćby i na tydzień, to jest to trauma do końca życia. A jeżeli nie zostanie zabrane, a postępowanie trwa na przykład pół roku czy 3-4 miesiące, to myślicie Państwo, że dziecko o tym nie wie? Jaka jest groźba? Co się dzieje? Ta rodzina jest jak na szpilkach. No, kto tego nie doświadczył, no i tak sobie potrafi to wyobrazić. Więc nawet jeżeli to jest 300 czy 400 spraw rocznie, no to cała skala zdarzenia oczywiście jest jeszcze większa. To jest poważny problem. Ten problem byłby o wiele większy, gdyby nie te zmiany legislacyjne wówczas. Ale pomagaliśmy w Polsce i to spowodowało, że zaczęli się do nas zwracać nie tyle Norwegowie, co polskie rodziny w Norwegii. Tam mamy przynajmniej 200 000 Polaków, kraj 4,5 miliona plus 600 000 migrantów z Europy Środkowej, w tym 200 000 Polaków. I Norwegowie nie mieli problemu z tym, że im zabierają dzieci, bo im zabierają te dzieci od 100 lat. I nie ma oporu. Skoro państwo zdecydowało, państwo jest Bogiem na ziemi, oddajemy dzieci. Polski konsul Kowalski, który tam pracował, potem go uznali za persona non grata, który bronił polskie rodziny. Kiedyś oglądałem z nim razem taki filmik, na którym rodzice prowadzą swoje dwie dziewczynki i montują je w fotelikach w samochodzie. Jest urzędnik przy tym. Głaszczą te dziewczynki jeszcze, robią papa, a dwóch nowych tatusiów wsiada z przodu tego samochodu i wywozi dzieci. Ci prawdziwi rodzice biologiczni wiedzieli, że już nigdy nie zobaczą swoich dziewczynek. Nie było z ich strony buntu. Urzędnik podjął decyzję, że mają oddać dzieci dwóm mężczyznom. Ktoś to filmował. To nagranie zobaczyłem. Powiem wam, że w Polsce to by było niemożliwe. Żeby rodzice w ten sposób oddali dziecko. Bo urzędnik kazał. I teraz rozumiecie, dlaczego problem się pojawił, kiedy pojawiła się migracja z Europy Środkowej. Bo ten sam system, który dotyczył Norwegów, Polakom wcale nie zabierano więcej dzieci. Norwegom też ich dużo zabierają. Tylko że najpierw Rumuni, Bułgarzy, Czesi, Polacy zaczęli się buntować. Mówili, my się na to nie zgadzamy. Sprawa wybuchła na początku z taką rodziną rumuńską, państwa Bodnariu, zielonoświątkowców, którzy pojechali na północ, w okolice Bergen i ich dzieci w szkole chciały uczyć inne dzieci piosenek religijnych. Co uznano za fanatyzm. Stwierdzono, że rodzina jest głęboko fanatyczna religijnie i że nie tylko trzeba zabrać 6 dzieci rodzicom, ale trzeba te dzieci jeszcze rozdzielić, żeby się nawzajem nie fanatyzowały. W związku z czym dzieci zostały rozesłane do innych gmin, w anonimowe miejsca, tak żeby rodzice nie mogli ich odnaleźć i żeby się nawzajem dzieci nie mogły odnaleźć, bo niektóre z nich były starsze i mogłyby zacząć próbować odnaleźć te młodsze. I Norwegowie umyli ręce, stwierdzili, ok, sprawa załatwiona, zamknięte. No ale Rumuni nie dali za wygraną. Rumuni plus zielonoświątkowcy, bo zadali z 2 wspólnotami. Jedni i drudzy zaczęli na całym świecie organizować manifestacje pod ambasadami Norwegii. Norwegowie nagle poczuli kryzys, bo dotychczas byli krajem wspaniałym i tylko i wyłącznie dobrze się kojarzącym z klifami, nartami i bogactwem, a tu się okazało, że krzywdzą rodziny. Oddali dzieci natychmiast, żeby zaprzeczać ten proces, natomiast oddali dzieci rodzicom, rodzice uciekli z powrotem do Rumunii, spotkałem ich zresztą już kilkukrotnie, ale wtedy zaczął się proces krytyki systemu Barnevernet, czyli znowu wyszedł z jednego kraju z Europy Środkowej. To była bomba. Państwo, które się kreuje na stróża praw człowieka, wysyła do Polski zespoły monitorujące, mówiąc, że w Polsce się łamie demokrację. To państwo nagle zostaje postawione pod pręgierzem przez Polskę, która mówi, nie tylko się u was systemowo łamie prawa rodziny i prawa człowieka, ale my zaczynamy udzielać azylu politycznego waszym obywatelom. I co się stało? W tej grze na to, kto stchórzy, Norwegia stchórzyła. Dlatego, że za Polską zaczęły się ustawiać kolejne państwa, które się poczuły odważne. Najpierw malutka Mołdawia, która też miała swoje ofiary systemu Barnevernet. Parlamentarzysta mołdawski, Waleriu Gilecki, przedstawia raport na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, najwyższym organie praw człowieka. Raport o łamaniu praw dziecka w Europie, głównie przeciwko Jugendamt i Barnevernet. I ten raport zostaje przyjęty przytłaczającą większością głosów. Następnie Rumunia podnosi sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Norwegii. My rok później przyjeżdżamy do Norwegii
i organizujemy zamknięte spotkanie dla obrońców praw człowieka w Norwegii, gwarantując im, że nie ujawnimy, kto przyszedł, żeby rząd norweski ich nie prześladował. I piszemy raport, który ma w kolejnym jeszcze roku premierę w Oslo. Ten raport trafia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w każdej z 40 spraw przeciwko Norwegii. Jedna po drugiej sprawy Norwegia przegrywa. System norweski, system matka Jugendamt, system matka tego, co miało być w Polsce, zostaje oficjalnie uznany za system łamiący prawa człowieka. Wszystko dlaczego? Ano dlatego, że polski rząd postanowił na pewnym etapie powiedzieć: stop, cesarz jest nagi. To jest system, który łamie prawa człowieka. I nagle wszyscy zaczynają się ustawiać w kolejce. Wszyscy mówią: tak, ten system łamie prawa człowieka. Tak nie wolno. Co się dzieje później? Norwegia rozpoczyna reformę systemu. Media norweskie, które przez lata milczały, całkowite tabu, nie wolno im było o tym pisać, piszą, że 1/4 dzieci znika z systemu. Zaczynają opisywać straszliwe historie dziewczynek, które mają 16 lat, które przez 8 lat po odebraniu od rodziny Barnevernet się już nimi nie interesował, tylko je zabrał i wywiózł gdzieś na wieś do jakiegoś faceta, który miał być rodziną zastępczą i który je więził i gwałcił. I dopiero kiedy miała dziewczyna 16 lat, była wystarczająco wysoka, żeby się wspiąć do okienka i uciec. Ale o jej sprawie nikt nie wiedział. Bo to trzeba byłoby napisać, że Barnevernet jest zły. I dopiero cała ta akcja powoduje, że media norweskie zaczynają o tym pisać, że 1/4 dzieci znika z systemu. Że są skandale pedofilskie, że są skandale korupcyjne w systemie Barnevernet. Jaki jest tego wniosek? Polska ma wystarczającą siłę, żeby dużo zmienić. Żeby nie tylko obronić siebie przed próbą narzucenia nam mechanizmów norweskich, ale żeby jeszcze wyjść z tą wojną z powrotem i powiedzieć: to wy zmienicie swój system. To wy zaczniecie chronić rodziny, a nie tylko nam nie będziecie tego narzucać. A przy okazji oberwało się i Niemcom, bo Jugendamt też został napiętnowany przy okazji. I teraz